No i rodzi się zawsze takie zasadnicze pytanie, co było pierwsze, domy czy tory? Oczywiście, że pierwsze były tory. Po prostu to była linia kolejowa prowadząca z portu w Haiphongu do centrum Hanoi przez most Kowloon Bien. No i po prostu wokół nich, ze względu na to, że budowano bardzo ciasno tutaj domy, no to wybudowano je po prostu bardzo blisko torów kolejowych, tak tylko żeby pociąg mógł przejechać. No i fajne jest to, że w momencie, w którym jedzie pociąg, no to ludzie, którzy tutaj mieszkają, muszą wszystko zabrać sprzed swoich domów, żeby ten pociąg niczego nie potrącił. No a czekając na pociąg można tutaj wypić piwo i po prostu się socjalizować. Co odważniejsi kładą tutaj telefony albo kamery po prostu tutaj na tory, no i pociąg przejeżdża po prostu nad nimi. No mnie na to nie stać, na takie ryzyko. Bardzo mi się podoba tutaj, co jest napisane na tym. I'm just taking a shoot of this beautiful thing. Thank you guys. I really love it. Alright, thanks. Tutaj panuje takie charakterystyczne napięcie w oczekiwaniu na ten pociąg. Pani zachęca i informuje każdego, ile czasu zostało do przejazdu pociągu. O, i tutaj mamy Tram Cafe, chyba powinno być Train Cafe, bo tutaj przyjeżdża naprawdę poważny, ciężki pociąg. No i tak kształtują się ceny piwa, są troszeczkę wyższe niż w całym Hanoi, no bo jest to dosyć wyjątkowe miejsce. Tam się zalogowała ekipa, miejsca w pierwszym rzędzie. I naprawdę fajnie, to nie jest tak zepsute turystycznie, mimo że tutaj widać, że dużo ludzi robi sobie zdjęcia i jak będzie jechał pociąg, to jest rywalizacja o miejsce w pierwszym rzędzie, żeby zrobić dobry kadr. Wieczorem też będzie kilka pociągów. Sobota i niedziela to są jedyne dni, w które pociąg jeździ w ciągu dnia, bo normalnie ciężko w to uwierzyć, ale są tutaj tylko 4 pociągi takie wieczorne. Na razie pociąg ma zakaz przejazdu, ale to się zmieni. Tutaj siedzi pan dróżnik, który za chwilę będzie zasuwał ten szlaban. I powolutku czekamy na przejazd kolejnego pociągu. Tutaj do ostatniej chwili się odbywa ruch. Tam już z daleka słychać odgłosy pociągu i to jest chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można stać między zaporami na oczach dróżników i nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Jedzie. Stand back, please.
wietnamskiej poczcie, to jest centralna poczta w Hanoi. Próbujemy kupić znaczki pocztowe, żeby wysłać kartki do Polski. Zobaczymy, jak wygląda poczta w Hanoi. No i tak wygląda główny urząd pocztowy. To są chyba wysyłki. Pan pilnuje. Czyli trzeba nakleić 2 takie i 1 taki, żeby jedna kartka dotarła do balanu. Dobra, i co musimy zapłacić w takim razie? 210 000. Jesteśmy w środku cytadeli, którą wybudowali Francuzi w czasach kolonialnych. I widzimy tutaj symbol zbudowany ze szczątków wraków samolotów francuskich i amerykańskich zestrzelonych w czasie 2 wojen. Wojny przeciwko kolonialistom i wojny, jak to oni nazwali tutaj na jednej z tabliczek, sabotażowej, prowadzonej przez Stany Zjednoczone w latach 65-72. Nie mogło oczywiście zabraknąć klasyki gatunku, czyli śmigłowiec Huey. Jezioro Hutiep i szczątki strąconego w czasie wojny bombowca B-52. Nie wiem, czy to widać na GoPro, ale tam wystają koła, a dookoła bardzo klimatyczne kawiarenki i jest nawet knajpa o nazwie B-52 i mieszanka nowoczesnych i postkolonialnych budynków dookoła. Czekamy na transport. Tam jest nasza pani szefowa od hotelu. Tak wygląda lobby. Nie wiem, czy oni nie mają dzisiaj jakiegoś święta, bo oni tylko w świąteczne dni nadają przez te megafony tutaj. She's not our friend. O. To się gościu rozstawił z muzą, ale to, co chciałem pokazać, tam są głośniki, przez które raz na jakiś czas jest nadawana oficjalna propaganda, przynajmniej tak to brzmi. This is our friend Lee. Can I take a selfie? Yeah, of course. I hope so. Thank you. Please. O, mi? Obowiązkowa sesja z białasami. Smile a little more. Tak, tak, wyszliśmy na ten i jakieś babki podeszły. Czy możemy zdjęcie, no nie? Ale wziąłam ten telefon i chcę im robić, ale nie, że z tobą. Gościu mało gonga ode mnie nie zaliczył, bo tak mnie zaczął, chwycił mnie za ramię i chciał mnie tak do swojej żony przestawić, ale że tak mnie mocno chwycił, że tak był, za pół sekundy bym mu się odmachnął, bo to już była taka przemoc. Przechodząc przez dworzec, próbując się przedostać na drugą stronę torów kolejowych, trafiliśmy do hali głównej dworca i mamy tutaj małą ciekawostkę. No to idziemy. Czyli mówisz, Rafał, że wiza, odprawa, wymiana waluty i karta SIM zajęła Ci łącznie 4 minuty. Tak, ja wszedłem od razu, bo miałem papiery, potem